Klikam OK. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, Janusz Dąbrowski i tu od razu Marcin się przedstawia, wchodzi mi w głos. No, wcześniej żeśmy rozmawiali, więc już taka otoczka się wytworzyła, ciekawa, dwóch prześmiewców. Marcin, czyli moim i Waszym przede wszystkim gościem jest pan Marcin Łaptos, wydawca, przedsiębiorca, publicysta, trener mentalny. Najwyżej, Marcinie, jeżeli się pomylę w czymś, to mnie poprawisz, wyprostujesz to wszystko. Co jeszcze ciekawego? Twórca kilku chyba marek, Tak znaczy jest, wydawnictwa. Hotbook, tak Śródma jest, Przestrzeń, tak Płomień jest, Wiary, tak jest. osoba, która pomaga przełamywać innym różnego rodzaju blokady. I niech mi ktoś z Was, kochani, powie, że Wy nie macie blokad czy traum, to przyjadę do Was i wybiję Wam to z głowy. Ja Będę, pomogę, ja pomogę. bardzo dobrze, będziemy źródłem następnej Waszej traumy. Oczywiście żartujemy tak sobie jak zwykle, bo mnie to już moi rozmówcy, moi goście znają. Co jeszcze, Marcinie? Ma kolosalne doświadczenie, jeżeli chodzi o branżę handlową w dziedzinie książek, bo sam pisze, sam wydaje, a zaczynał, o ile doczytałem się od handlowca do Tak właściciela jest. wydawnictwa, tak samo jak ja jestem właścicielem wydawnictwa, i też musiałem pewne doświadczenia przejść i tak dalej, ale Marcin, że jako jest wydawcą, więc no, prowadzi biznes swój własny i tą działalność biznesową łączy, kochani, również z rozwojem osobistym, podobnie jak ja. Ja uważam, że nie da się robić żadnej działalności gospodarczej, jeżeli człowiek nie wejdzie w jakieś na wyższe poziomy myślenia, funkcjonowania. Chodzi o to, żeby wyrwać się z kanonu. Biznes to jest po to, żeby mieć cash. Kasa, 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 misiu. Wyłącznie. Pieniądze to są jedynie jako efekt uboczny tego, co robimy i na pierwszym planie powinien być po prostu człowiek. Co jeszcze, Marcinie? Od 2024 roku jest trenerem mentalnym, między innymi na bazie chyba NLP albo NLP, Tak, tak, tak. neurolingwistyczne programowanie, które też jest często postrzeganie, aha, to uczysz się manipulowania. No przepraszam bardzo. To jest nóż, tak? Otrzymałem go kiedyś w prezencie. Do czego może służyć nóż? No w skrajnym przypadku do tego, żeby komuś zrobić krzywdę, tak? Ale można pokroić kanapkę, kiełbaskę, rzodkiewkę i tak dalej. Wszystko zależy od tego, jak my to wykorzystamy. Ja troszeczkę też liznąłem NLP, to taka moja jeszcze krótkie pogaduchy. I co? Ja to wykorzystywałem po to, żeby lepiej, łatwiej się dogadywać z ludźmi. Między innymi, żeby Dokładnie. jak wzbudzać poczucie, że oni umiem, potrafię, mogę, jestem zdolny. Wszystko. Dobrze. Marcinie, ja mam do Ciebie takich po prostu pytań, bo chcę porozmawiać o tym, jak Ty to łączysz wszystko, i pracę wydawcy, i autora książek, i trenera mentalnego, i po prostu człowieka, który pomaga po prostu innym i tak dalej, i tak dalej. Jak w ogóle generalnie wyglądała Twoja ścieżka życiowa? Jak to się stało, że zainteresowałeś się wydawnictwem, bo już wiem, że z wykształcenia to jesteś elektrykiem? No, może tak powiedzieć, Wydział Elektryczny po studiach. Wydział Elektryczny, Politechnika, dogadaliśmy się. Ja Tak. Wydział Maszyn, Urządzeń Rolniczych, MUR, konstruktor i tak dalej, też nie eksploatator. Jak to się stało, że po Politechnice, po Wydziale Maszyn tych elektrycznych i tak dalej, zająłeś się książkami, mówiłeś, że pracowałeś też w szkole, byłeś nauczycielem. Jaka to była twoja ścieżka? Dzień dobry, witam Cię Janusz, witam Was wszystkich. No tak, to nagrywanie gdzieś tam mi się wplotło, ale ja czasami wyrywny jestem strasznie i musicie wybaczyć. Historia jest troszkę dłuższa, w sensie trzeba byłoby, jak i w życiu każdego z nas, to co się zadziewa podczas dzieciaka, czyli w naszym dzieciństwie, tak naprawdę to się dzieje i kontynuuje przez cały czas. I moją miłością taką bezgraniczną są książki i tą miłość tak naprawdę rozpoczęła się
będąc jeszcze dzieckiem. To jest czas, kiedy bardzo mocno chorowałem. Znaczy, od zapalenia płuc do jakichś tam innych chorób, gdzie miałem dużo czasu, leżałem, nie chodziłem do szkoły. I pamiętam, że jeden ze znajomych moich rodziców przyniósł trzy takie opasne tomy książki Winnetou. O, cała trylogia. No i jak na dziecko, które miało tam w granicach 8 lat, to dość Druga klasa poważna lektura. podstawówki? Tak, 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 tak. Mniej Przepraszam, więcej tak, druga, trzecia. tak, No, nie wytrzymam, bo moją pierwszą lekturą w jasne. drugiej klasy podstawówki, to jest zaskakujące to, o czym my mówimy, był Potop. Pierwszy, ojciec miał w Okej. 5 tomach, pierwszy tom to jakiś głupi był, jakiś Żmudzin, Padła, coś tam krzyczał, Mhm, drugi mhm. tam się leli. Tak, I czytałem Potop, później był Ogniem Mieczem i tak dalej. Przepraszam, ale to jasne. niesamowita zbieżność, no nie? Tak, ale właśnie to są takie momenty, które uważam dość mocno kształtują. I ja wtedy, kiedy pokonałem tą trylogię, z tą, co miałem robić, dawniej telewizji nie było tak, a już, słuchajcie, internetu też nie było, naprawdę. No Słuchajcie, a żartujesz. już nie, komórek nie było, a laptopów, różne rzeczy, to I o wiesz, czym no, ty mówisz? no ale prąd w gniazdku był i O, światło też. to najważniejsze. Można było No, to już jest, włączyć i czytać nocą. można było, można było. I połknąłem tą książkę, te wszystkie trzy tomy. I właściwie tak można powiedzieć, narodziła się ta moja najpierw taka ogromna chęć czytania książek, bo praktycznie potem, kiedy wróciłem do szkoły, z biblioteki, zacząłem wypożyczać praktycznie co chwila książki. Pojawił się Juliusz Verne, O, ale też o, o, o. pojawiła się saga, którą uwielbiam do dnia dzisiejszego. Jest to saga Alfreda Szklarskiego i No, seria przygód Tomka. nie, No właśnie. to jest szokujące, to nie jest przypadek. Przecież ja się Ale, zaczytywałem. ale powiem ci, innych książek wtedy nie było. Aha, to dlatego. Nie, oczywiście śmiejemy się, było tych książek mimo wszystko, ale generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę myślę, że nie Winnetou, jakby niekoniecznie Verne, ale właśnie Alfred Szklarski i Tak. te przygody, które opisywały wtedy już starszego dziecka, które tam powiedzmy już miało około 10 lat, powiedzmy, wbudzało już taką właśnie fantazję tych przygód, tego wszystkiego. I jakby potem to już leciało. Były kolejne książki, których nie jestem w stanie już zliczyć. No i tak generalnie rzecz biorąc było. No losy były, poszedłem do liceum, poszedłem na studia, Mhm. studia elektryczne. No interesowało mnie to tak, myślę, średnio, no ale coś trzeba było studiować. Też takie były czasy, że właściwie wszyscy od razu szli na studia, żeby było. I tak naprawdę po skończeniu, bo ja jeszcze dodatkowo równolegle kończyłem tak jakby drugi fakultet na międzywydziałowym, będzie wydziałowym, dobra, kształcenia w razie przed tych nauczycieli i przedsiębiorstw technicznych. Mhm. Więc po studiach, a właściwie jeszcze w trakcie studiów, bo ja odbywałem praktyki w jednym z częstochowskich technikum, no zostałem przyjęty jako nauczyciel. Ale to były takie czasy, kiedy dzieci było już coraz mniej, a Mhm. szkół było dużo. No i nastąpiło łączenie szkół i oczywiście wszyscy młodzi nauczyciele, jako ci, którzy jakoś sobie tam poradzą, stali Mhm. jakby zwolnieni. I z Nie, jednej strony, tylko nastąpiła optymalizacja zatrudnienia. jasne, tak ładniej brzmi, zgadzam się. Ale to akurat był dosyć taki punkt, myślę, zwrotny, który popchnął mnie w kierunku no, powiedzmy handlu, tak? Czyli bycia przedstawicielem handlowym. Mhm. Po drodze było kilka firm. Były zabawki, były opakowania tekturowe, były meble biurowe też przez długi czas. Ale cały czas czułem wewnętrznie, że to nie jest to. Że to nie jest to, co jest, że kurczę, takim marzeniem byłoby. A co by było, gdybym pracował przy książkach? No super sprawa. I w 2009 roku, bo tą datę pamiętam
bardzo dobrze. Zobaczyłem ogłoszenie, że jedna z niedużych firm dystrybucyjnych, która dystrybuowała wydawnictwa książkowe, poszukuje właśnie przedstawiciela handlowego. I tak naprawdę ja już pracowałem w innej firmie, a właściwie rozpocząłem pracę, tak na dobrą sprawę, ale mówię, no nie, CV wysłane, dwie rozmowy kwalifikacyjne i tak naprawdę po miesiącu pracy w innej firmie, tam się zwolniłem i przyjąłem się do tej firmy i zostałem w tej branży do dnia dzisiejszego. Tak w dużym skrócie. Cudowna. Natomiast, Dobrze, natomiast ale no, to zostałeś przedstawicielem handlowym. Jakie były twoje tak. obowiązki? To były czasy, kiedy jeszcze i markety, i księgarni, Jezu, ile było księgarni, ile było hurtowni księgarskich. Generalnie moim zadaniem była obsługa księgarni, obsługa marketów. Wtedy to było Auchan jako taka jedna z najbardziej rozwijających się sieci pod kątem książek. I tak naprawdę w tej firmie, w której zacząłem pracę, przepracowałem prawie 7 lat. Mhm. I tam właśnie miałem okazję przejść przez każdy etap jakby kariery. Był regionalny przedstawiciel handlowy, kierownik przedstawicieli handlowych, później był menadżer produktu, był kierownik działu handlowego, a później dyrektor handlowy, dyrektor sprzedaży i dyrektor handlowy. Więc jakby te wszystkie drogi przeszedłem. Do tego jeszcze miałem okazję pracować w kilku różnych wydawnictwach, później jeszcze w takiej dużej firmie dystrybucyjnej. No i przyszedł taki czas trudny dla wszystkich, bo jak coś nie wiemy, no to wiadomo, że trzeba się tego bać. To był okres, w którym 2020 rok, przepraszam, przyszła Słynny pandemia, tak? 2020. Tak, To tak, ja bardzo wiem, że słynny. przywitaliśmy króla świata. Tak jest. Wrócę w koronie. No to akurat, bo to koronawirus, to pasuje idealnie. Ale czym ten rok jest specyficzny? On był specyficzny dla mnie też jeszcze pod innym względem, bo w maju właśnie tego roku pojawiła się w głowie moja myśl, że to chyba czas i pora odejść z etatu Mhm. i zebrane doświadczenie przekuć w prowadzenie swojego własnego wydawnictwa. I teraz wyobraź sobie, Janusz, Państwo też sobie wyobraźcie taką sytuację, że wszystko pozamykane, dalej nie wiadomo, co się będzie działo, a ja mam w głowie, no to właśnie Marcin, no to Idee fix, wariacki. trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. I teraz zobacz, umysł mówi mój, nie, no to głupi pomysł, nie ryzykuj. Sieć to jest etat, zawsze bezpiecznie. Mhm. Natomiast tu w środku moje wewnętrzne przekonanie mówiło mi, ale dlaczego? Spróbuj. Jeśli teraz ci się uda, to chyba już nie będzie takiego momentu, w którym coś cię Czego? może zatrzymać. I jak pomyślałem, tak właściwie zrobiłem w lipcu tego samego roku, odszedłem z etatu, a we wrześniu 2020 roku pojawiła się na rynku pierwsza książeczka, którą wydałem właśnie jako wydawnictwo Hotbook. I tak naprawdę od tamtego momentu do dnia dzisiejszego cały czas się rozwijamy. Mamy, tak jak powiedziałeś słusznie, 3 marki wydawnicze. No i to, jeśli chodzi o ten etap wydawniczy, tak to właśnie się wydarzyło. Dobrze, Marcin, ale dlaczego trzy marki? Bo ja akurat też mam wydawnictwo, tak dziwna nazwa, Adama Scenicum, no nieważne, Mhm. a ty masz trzy marki. Hotbook, Płomień Wiary i Siódma I Przestrzeń. 7 przestrzeń, tak, tak, Dlaczego tak. trzy marki? Bo to, że E, na to, że różne profile, powiedzmy, książek, tematyka i tak dalej. Jest to tak, znaczy no jakby Hotbook jest firmą matką Mhm, lub firmem ojcem, nie wiem jak to po mhm, polsku powiedzieć. mhm, Natomiast ponieważ gdzieś tam równolegle zaczęły się pojawiać książki katolickie, a ja też miałem doświadczenie w pracy w takich właśnie mhm. wydawnictwach. W związku z tym gdzieś tam wydzieliliśmy, że powstanie nowa marka i pod tą marką właśnie te książki będą działać, a od zeszłego roku, kiedy zaczęliśmy drukować i wydawać książki
o rozwoju osobistym, ale też w temacie duchowości, bo tutaj mamy na przykład Szepty Dusz Moniki Dębskiej, to tutaj jakby specjalnie pod to powstała marka Siódma Przestrzeń. Znaczy, ja jestem taki, że ja lubię pewne rzeczy mieć uporządkowane i Mhm. stwierdziłem, że jak wrzucę Jest wszystkiego do szufladki. jednego, Mhm. tak, jak wrzucę do jednego wora, to mi wszystko gdzieś zniknie, a Tak, tak to mam, wiem, że Siódma Przestrzeń to, tak, Płomień Wiary a hotbook na dziś praktycznie głównie dominuje w kolorowankach dla dzieci na tą chwilę. jasne. Hotbook. Ciekawa nazwa. Nie? O, bardzo ciekawa. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, masz kolosalne doświadczenie, wieloletnie na rynku wydawniczym. Jak się przedstawia rynek książki dzisiaj? Jak to z tym kurczę jest? Bo ja mam te swoje własne doświadczenia. Ostatnio Mhm. rozmawiałem również też z takim innym wydawcą, który ode mnie bierze książki. Mówię, co się dzieje na rynku? Bo na przykład ja obserwuję, że u mnie to przystopowało. Bo mam sklep Mhm. internetowy i tak Mhm. dalej, Mhm. ale to mówię, przystopowało. I większe zamówienia też. Co się dzieje na rynku? No i on tam zaczął mi tłumaczyć, jak to wygląda z twojego punktu widzenia. Dobrze, to zanim odpowiem na twoje pytanie, to opowiem ci dwie anegdoty, które w 2009 roku, zaznaczam, Mhm. usłyszałem, jak wchodziłem do tej branży. Pierwsza anegdota, którą usłyszałem, to było, że z pieniędzmi na rynku wydawniczym jest dokładnie tak samo jak z Yeti. Wszyscy wiemy, że istnieje, ale nikt go nie widział. To była pierwsza anegdota, Dobre, no. druga anegdota, którą usłyszałem praktycznie w krótkim osępie czasu, to jest taka sytuacyjna historia, że jeden z księgarzy w jakiejś tam miejscowości wygrał w Totolotka 1 000 000 złotych. I przyjeżdża do niego redakcja, pan redaktor pyta: o, dzień dobry panie Zdzisławie, dzień dobry. Wygrał pan 1 000 000 złotych. Co pan zrobi z taką furą pieniędzy? Na co pan księgarz z dużą powagą mówi: no tak, myślę, 80-90% tej kwoty będę musiał przeznaczyć na spłatę długów. Tak. No to reporter podchwycił i mówi: no to panie Zdzisławie, w takim razie co z resztą? Na co księgarz z równie dużą powagą odpowiedział: no cóż, reszta będzie musiała poczekać. E, Wiesz co, w zasadzie można by powiedzieć, że udzieliłeś odpowiedzi na to moje pytanie. Tak prawdę mówiąc. Dobrze, a czy to jest może też, czy jest to duże uproszczenie, no bo gdyby było tak jak, Ale to jest dużo e, prawdy, naprawdę bolesnej prawdy. jasne, ja wiem, ale w tym sensie mówię, że gdyby tak było, no to pewnie moje wydawnictwo nie miałoby racji bytu i nie istniałoby już 5. rok, przepraszam, 6. rok, tak? Znaczy, następuje przeogromna transformacja rynku księgarskiego. Tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, z roku na rok upadają kolejne księgarnie. To jakby jest niewątpliwe. Myślę, że do tego też trochę przyczyniły się markety, które teraz znowu wypiały się trochę na książkę i jakby już ich nie ma tyle. No hurtownie popadły prawie wszystkie, zostało kilku dystrybutorów, z czego właśnie w tym roku a jakby ogłoszono, że jeden z najstarszych dystrybutorów na rynku książki jakby zamyka swoją działkę właśnie jakby sprzedażową, zostawia tylko część związaną z drukiem książki, bo oni też swoją drukarnię jakby mają. I to wszystko doprowadza do pewnego rodzaju monopolu tych powiedzmy 2, 3. Tutaj Empik Tak, jest tak, tak, królem tak, i rozdaje wszystko, a nawet tak. więcej niż wszystko. Mhm. No i jakby internet również też przyczynił się troszkę do tego, że te stacjonarne księgarnie jakby upadają. Ale w mojej ocenie tak naprawdę nie Empik, nie internet doprowadził do upadku księgarni, tylko do upadku księgarni doprowadzili, może się teraz narażę, ale przynajmniej w jakiejś części sami księgarze, którzy nie chcieli się przystosować do warunków, które są. Mhm.
Oni dalej uważali, że w taki sposób, w jaki handlowali 10 lat temu, to trzeba handlować dzisiaj. Było mnóstwo inicjatyw, w których też ja uczestniczyłem, które mogły wspomóc działalność tych księgarni i myślę, że... A znam księgarnie, które do dnia dzisiejszego działają i działają świetnie. No i też myślę, że te szalejące promocje, które duzi robią w stosunku do tych małych, też to gdzieś jakby spowodowało, Mhm. że to się wszystko zmienia. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Nie powiem dokładnej liczby, bo nie pamiętam, ale wiem, że ponad 3000 jest zarejestrowanych wydawnictw w Polsce. 3000 wydawnictw. No tam Tak, jest również i twoja, i moja oczywiste. tak, ale jakby dodam, bo to jest jakby skąd się bierze ta liczba, bo to jest też bardzo ważne. 3000 to z wydawnictw, które wydały przynajmniej jedną książkę. Czy nie Mhm. wiem, Politechnika Rzeszowska wydała książkę, też funkcjonuje A jako wydawnictwo. tak, bo musi mieć numer ISBN i tak Tak dalej, jest, tak tak dalej, jest, więc tak jest to jest. wydawnictwo. Natomiast generalnie mówi się, przyjmuje się, że takich realnie w miarę regularnie wydających wydawnictw jest około 900. Mhm. To i tak jest dużo, nie? To jest bardzo dużo, bardzo dużo. I teraz wiesz, książek na rynku, no jest nadstan, tak? No bo jeżeli, załóżmy, przyjmijmy, że każde wydawnictwo z tych 900 wyda chociaż jedną książkę, no to już jest 900 książek w rynku, powiedzmy, tak? 500 No teraz tytułów, razy tak, liczba. tak, tak. Tak, 900 tytułów razy liczba miesięcy, a przecież wydawnictwa te lepsze wydają po kilkanaście tytułów miesięcznie. E, Do tego jeszcze teraz jest łatwość druku, no bo teraz Tak, self-publishing, drukarnie cyfrowe nie ma żadnego dają ogromne problemu. możliwości. Coś 50, 50, 60, 10, nie ma problemu. Dokładnie tak, dokładnie tak. I to wszystko razem powoduje, że jest przesyt tych książek. Naprawdę, no nie wiem, pewnie znasz pana Mroźnego Mroza Remigiusza. Tak, I nazwisko znane. Mhm. ilość książek, które on wydaje, myślę, że nawet ci najwierniejsi mają momentami czasami zagwozdkę, żeby to wszystko przeczytać, nie? I dochodzimy do takiego absurdu, że ludzie kupują książki nawet nie po to, żeby czytać, tylko żeby po to, o, czy tu, ładnie wyglądały na półce, nie? Żeby mieć. Natomiast wiesz, no, nie jest tak źle oczywiście, jak to się mówi. Jeśli ktoś ma pomysł, jeśli ktoś ma jakąś koncepcję i wie, jak dotrzeć też do klienta, Mhm. oczywiście jest to fajny, wdzięczny biznes, a mnie osobiście cieszy to, że ja mogę być raz, że częścią tego biznesu, a dwa, że mogę trochę kreować właśnie to, co może być wydawane i nie wiem, no mogę podać taki przykład, no może kolorowanki nie są to, bo wiadomo, że tego się dużo sprzedaje, ale myśmy w tej chwili chyba już ponad 600 000 kolorowanek O, wydrukowali. W masa. iluś tam tytułach oczywiście, nie? E, Ale wiesz, jakby to mi pokazuje jakby skalę, że jeśli ma się pomysł, jeśli daje się wartość, Wartość, tak. no to jest klucz. Wiesz, obserwujesz tak samo ty na pewno i państwo też to obserwujecie, że na rynku jest mnóstwo książek, które tak naprawdę, no wiesz, jakby zrobić okładkę i w środku dać białe kartki, to miałyby taką samą wartość, nie? Mhm. Mhm. Dla mnie straszne jest to, że to mi córka o tym mówiła, ja nie miałem tego świadomości, że jakiś czas temu pojawiło się wydawnictwo, oj, teraz uciekła mi nazwa tego wydawnictwa, które dopuszczało się książek, tak jak autor przysłał, bez korekty, bez niczego. I że młodzież właśnie kolejkami się do tego wydawnictwa ustawiało, bo było modne, nie? Ale to jest dla mnie krzywda, bo to jest, wiesz, nie po polskiemu, Tak, tak. wycinki, kropki, jakieś tam inne Tak, rzeczy, nie? znaczy ja tu jestem strasznym purystą pod tym względem. Nie oznacza to, że też nie popełniam błędów, bo sam wszystko od A do Z robię przy swoich Ale książkach. każdy popełnia błędy. Nie mam korektora, więc sprawdzam po ileś tam razy, później już w druku wychwytuję, o jeszcze kurczę tutaj przecinek czy coś tam i tak dalej, ale od A do Z i oprócz tego nie znoszę automatyzacji na zasadzie, że załóżmy jest tekst, później jest akapit powiedzmy centymetr,
bo tak maszyna ustawiła i tak dalej. Tak, ja sam to ustawiam. Akapity, przerwy, fotki jakieś, grafiki i tak dalej. Łopatologicznie. Ludzie mówią, Janusz, jak ty to robisz? No właśnie w ten sposób to robię. Bo chcę, po prostu ma być Mhm. jak ja chcę i koniec, kropka. Znaczy wiesz, my też w tej chwili na przykład przy składzie korzystamy z doświadczenia kilkudziesięcioletniego pana, który też ma już swój słuszny wiek, ale od wielu, wielu lat składa te książki i naprawdę robi to w najlepszy sposób, jaki tylko może być. To jest fachowcem w tej To, dziedzinie. tak, i to dalej klienci znowu, którzy kupują te książki, mówią, ojej, no super to złożone, nie wiem, fajnie się to czyta, wzrok nie ucieka, bo tu wiesz, jest Mhm. wcięcie, Tak, wycięcie, coś tak, tam, tak, jak tak. kombinują, nie? Bo to jest też sztuka, jak zawsze. Tak jest, tak jest, tak jest. Ale Marcinie, dobrze, jest konkurencja, jest 900 wydawnictw, powiedziałeś. Czym się twoje marki, te 3 marki, jeszcze raz powtarzam, Hotbook, Mhm. Płomień Wiary i Siódma Przestrzeń, na czym one, jak możesz to określić, czym się szczególnie wyróżniają na tle ewentualnie tego całego rynku wydawniczego? Najlepszym przykładem, myślę, tego będzie kolorowanka, czyli coś, co wydawałoby się, że jest najbardziej trywialnym, najbardziej prostym elementem wydawniczym, czyli mamy jakieś kontury, tak, 16 stron, 16 kontur, okładka, dziękuję, do widzenia. No i tym właśnie, i tutaj właśnie nasze wydawnictwo wyróżnia się bardzo mocno na tle tych wszystkich kolorowanek. Po pierwsze, my nie mamy naklejek, co pamiętam, jak żeśmy to wprowadzali, wiele osób pukało się po głowie, no jak to naklejki? Naklejki to jest podstawa, dzieci naklejają wszędzie, naklejki być muszą. Mhm. Od samego początku, jak tylko zaczęliśmy wydawać, do dnia dzisiejszego, a mamy już, myślę, że się zbliżamy gdzieś do 30 tytułów, albo już zbliżyliśmy się, kolorowanek, wszystkie te kolorowanki nie mają naklejek. W zamian postanowiliśmy, że damy taki element na okładce kartonowej do wycięcia. Czasem to jest, nie wiem, bombka do powieszenia, czasem Mhm. to jest jakaś grota, czasem puchar, w zależności od tytułu. I to jest taki pierwszy wyróżnik, który chcieliśmy dać. Mhm. Drugi wyróżnik to jest to, że nasze kolorowanki są kolorowankami edukacyjnymi, bo u nas tego tekstu jest naprawdę sporo w kolorowankach. Na przykład mamy kolorowankę sportowcy, tak? Mhm. I oprócz opisu dyscypliny sportu na przykład, jest jeszcze dodatkowy opis, że, no strzelam, że w tenisie na przykład Iga Świątek i jest krótki jakiś tam wierszyk, który Mhm. przedstawia tą postać. Czy, nie wiem, są leśne zwierzęta, no to jest opis tego zwierzątka, co on robi, co lubi i tak dalej, w Tak, formie oczywiście też wierszyka, żeby kapitalna było rzecz. łatwiej. Czyli tak zwany smrodek dydaktyczny, ja to nazywam. A więc Tak chodzi jest. o to, żeby coś dać dodatkową wartość. To nie tylko było mazanie, że tak powiem. Tak, tak. Dlatego od zeszłego roku stemplujemy, że tak powiem, swoje okładki takim stickerem, gdzie właśnie jest napisane kolorowanka edukacyjna, ponieważ trzeci aspekt, który też jakby nas bardzo mocno wyróżnia, to praktycznie każdą kolorowankę, czy to są na przykład, nie wiem, leśne zwierzęta, czy dzikie ptaki, czy sportowcy, Mhm. czy emocje, bo o emocjach też mamy serię kolorowanek, je sprawdzają fachowcy w swojej dziedzinie. O, Wiesz, to nie jest pewnie z pierwszych stron gazet, ale jeśli jest to ptak, to jakiś ornitolog na przykład sprawdza, czy tam nie ma jakiegoś byka, czy to jest tak. pokazane zgodnie z tym. Ale postanowiliśmy, że chcemy robić właśnie taką wartość i chcemy, żeby to było dobre, maksymalnie jak tylko się da. Mhm. I to jest, myślę, taki nasz wyróżnik, który jest. I na koniec dodam jeszcze hasło takie, bo kiedyś powiedziałem sobie, to co teraz ty zapytałeś, Marcin, dlaczego? Dlaczego ktoś ma kupować twoje książki? Dlaczego? No i to, co mi przyszło do głowy i co jest hasłem takim rozpoznawalnym nas, to dlatego, że dla nas
dla wydawnictwa, każda książka jest tą najważniejszą. Mhm. I tak jest. Czy to jest kolorowanka, czy to jest powieść, czy to jest poradnik, czy to jest cokolwiek. Każdą książkę traktujemy jako tą najważniejszą w danym momencie. I tego się trzymamy i to jest, myślę, taki wyróżnik. Jasne. No ciekawie o tym opowiadasz, bo tym bardziej dla mnie, bo ja mówię też, zbierałem te swoje doświadczenia. Pierwsze dwie książki wydałem w 2000 w ogóle roku. Mhm. I one już nie istnieją. Znaczy ja mam je na półkach, ale już one nie istnieją fizycznie, nie są w dystrybucji. Okładki były, ojejku. No ale okazało się, po iluś tam latach spotykam ludzi, którzy mówili, panie Nuszu, ale to mi ustawiło parę rzeczy w życiu. O, a ja już tak zacząłem się troszeczkę wstydzić tego. Mhm. E, Później wszedłem bardzo mocno w profilaktykę zdrowotną i ludzie, że tak powiem, z którymi no gdzieś tam spotkaliśmy się to były lata 90. Mówili, że słuchajcie, ale nie ma żadnych książek na ten temat, żadnej literatury. Wtedy to, co Marcinie powiedziałeś, nie było Mhm. internetu, a przynajmniej nie w takiej pozycji jak dzisiaj, że włączysz Uncle Google, wszystko ci Tak wygoogluje, jest. a teraz jest AI, wszystko wiedząca, głupia jak trzeba, bo wszystko zależy od tego, jakie pytanie zadasz. To AI ci tak odpowie, ja już doskonale wiem, bo też się nieraz z ludźmi borykam, muszę się po prostu tarmosić, ale to mniejsza z tym. No i w każdym razie też to była ewolucja, zmiana okładek, no ta szata graficzna, te inne historie, zaczęły powstawać nowe książki, zacząłem pisać, myślę, dlaczego by nie ja? Może ja coś napiszę, może kilkanaście stron. No i pamiętam akurat, bo pracowałem w takim programie ochrony zdrowia, który bazował na bardzo dobrej suplementacji, pola magnetyczne, czyli terapię polami magnetycznymi, suplementacja, o której dzisiaj suplementacja polami magnetycznymi, o której dzisiaj ludzie to, no nie, w dalszym ciągu nie mają pojęcia. Ja wiem dlaczego. I to tłumaczę i na wykładach, i audycjach. I woda. 3 filary podstawy ochrony zdrowia. To było moje, że tak powiem, no na chrzcie, że tak powiem, to dostałem. I zacząłem pisać, szukać, no i zaczęły powstawać naprawdę niszowe książki. A może sobie tylko wyobrazić, kochani, to jest trudne do wyobrażenia, ile trzeba było szukać wiedzy. Już pojawił się internet, dobrze, to trzeba było przebobrować. Nie przesadzam, tysiące stron prac naukowych, żeby powybierać coś i przekazać to w strawny sposób. Na przykład, no właśnie, terapię polami magnetycznymi, o co tu chodzi? Wyjaśnić pewne zjawiska. To nie było takie proste, trzeba było się zmierzyć z tym tematem. No, zacząłem wydawać po prostu. No ale mniejsza z tym. W każdym razie, ale też mnie ciągnęło w drugą stronę. Bo też słuchajcie, tak jak Marcin, prowadzę działalność biznesową, szkolenia, prowadzę taki kompleksowy program kompleksowego wspomagania metabolicznego organizmu, ale wiedziałem to grało we mnie, że niezależnie od tego, że jest jakiś tak zwany biznesik, tak zwał działalność gospodarcza, to coś do tej działalności trzeba dołożyć, bo nie pieniądze są celem w samym sobie, pieniądze są efektem ubocznym tego, co robimy. Na piedestale ma być człowiek, na nim mamy być skoncentrowani i dopiero później, a więc dobrze, a więc w związku z tym dobrze, jeżeli już wiemy, że człowiek, to ja muszę zmienić swoje myślenie o sobie samym i o ludziach, czyli po prostu chodzi o rozwój osobisty, osobowy, jak zwał, i rozwój duchowy, o wartości. No i tutaj w rozmowie przedwstępnej z Marcinem dogadaliśmy się, że no, jestem specjalistą rozwoju osobistego, po prostu pracy mentalnej. Skąd u ciebie te zainteresowania tą dziedziną? Praca mentalna, czyli najpierw nad sobą, nad swoim, przepraszam, łebkiem, rozumkiem,
bo rozumek, naprawdę to jest tylko rozumek, to nie jest rozum. Rozumek, który potrafi wprowadzić na manowce wielu z nas. Zapominamy o intuicji, o brzuchu, o mózgu w brzuchu, o sercowym mózgu również, o tej intuicji potężnej, która nam podpowiada, a jakieś tam przeczucia mam, głupa. Rozum to się ma. Skąd się u ciebie to wzięło? Te zainteresowanie. A, zaczęło się tak na dobrą sprawę w momencie, w którym rozpoczęła się ta, nie lubię tego słowa, ale jednak kariera w tym właśnie, w tej właśnie firmie przy książkach, kiedy gdzieś tam zacząłem przechodzić poszczególne szczeble i jakby takie, pojawiło się takie poczucie, że no potrzebuję czegoś więcej. Oczywiście zaczęło się od książek, no bo jakby inaczej. Były jakieś tam książki o zarządzaniu działem handlowym, później właśnie książki Andrzeja Batko z NLP się gdzieś tam O, pojawiały, później pojawiały się Bartko, tak. jakieś, tak jest, Andrzeja nieżyjącego zresztą już. No i były oczywiście jakieś tam szkolenia, najpierw internetowe, później takie na salach, gdzie bardzo mocno też trochę w to wsiąknąłem. Ale myślę sobie z tej perspektywy na tamten moment, że wsiąknąłem dość bardzo, nawet powiedziałbym za mocno, do tego stopnia, że z jednej strony, zobacz, kariera w miejscu, które było moim spełnieniem moich marzeń, czyli praca z książkami przy książkach. Przechodzę etapy, szczeble, staję się tam kierownikiem, dyrektorem i tak dalej. Do tego ten rozwój osobisty, który też bardzo mocno we mnie zmienia wiele rzeczy. To był taki moment, w którym stwierdziłem, ok, działa u mnie na psychikę, na inne rzeczy, to ja będę teraz wszystkich po kolei Tak. zmieniał na swoje podobieństwo, że tak powiem. Oczywiście, no jesteśmy stwórcami, zbawicielami. Ja pana Tak zbawię. jest. Tak jest, tak jest. Natomiast właśnie tu dotknę tego, co ty powiedziałeś. Ignorowałem wszelkie sygnały, jakie wysyłało moje ciało. Mhm. Ignorowałem wszelkie sygnały. Ja całe życie, to tak jeszcze tylko wtrącę, całe życie byłem raczej, jak to się ładnie wtedy mówiło, przy kości. Aha. Wiesz, nawet, no Puszysty. tak, no Trochę tak, wiesz, no wiesz jak to, no facet, puszystowaty, puszystowaty. tak jest, facet musi dużo zjeść. Lekarze mówili mi, no i no, nie schudniesz, no bo masz grube kości, to i tak te kości ważą, to nie schudniesz Kości, przecież. Boże, Tak, grube to jest kości, wiesz tam. głupota dopiero. No ale było takie coś, też No, usłyszałem. tak, tak, tak. Wiesz, no oczywiście co było? No było też tak, że em, próbowałem też na pewnych etapach się odchudzać, stosowałem albo jakieś diety, albo jakaś tam siłownia, tak? Ale to wszystko trochę coś tam zadziałało, a potem generalnie wracało. I tak było, wiesz, za każdym razem. No i gdzieś tam w głowie było, aha, to nie ma sensu, niech tak już będzie. A organizm zaczął mi wysyłać już jakieś tam sygnały, że pędzisz za daleko, że kariera, że coś tam. Pomijam fakt, że moja waga tak naprawdę w szczytowych momentach przekraczała 115 kilo. Przepraszam, bo ja cię tym zajmuję. No, Jaki masz wzrost? z 1,78 m. To tyle samo co ja, no to więc waga w granicach maksymalnie 80 kg. Bo to jest wzrost w centymetrach minus 100 i czasami jeszcze te 2 kg można zrzucić. Czyli 1,78 m, 78 kg, no dobra, palcie licho, nawet 85 kg ze względu No na grubość. ja w tej chwili ze względu na grube kości mam 83 kg ważę w tej O, chwili. o, Ale w tamtym czasie było to 115. Do tego no już szedł taki moment, w którym też ignorując sygnały typu drżenie rąk, czy w ogóle te wszystkie jakieś takie bóle, okazało się, że zacząłem brać leki. No te dostępne wszystkie takie medykamenty związane na uspokojenie. I doszedłem do momentu, w którym mój organizm uodpornił się na wszelkie maści tego typu specyfiki, ponieważ nie działało na mnie nic. mhm. Kompletnie nic. Ignorowałem również sygnały czegoś, czego doświadczyłem i dowiedziałem się dopiero kilka lat później,
I też przypadkowo, tutaj akurat ogromne podziękowania i ukłony mojej szanownej, kochanej małżonce, która w momencie, w którym akurat byłem przy zmianie pracy między jedną a drugą i tak było to ułożone, że miałem tak jakby miesiąc jakby przerwy, bo tam się skończyło, a druga była miesiąc później. No i ona tak któregoś dnia mówi, a to zrób badania, masz czas, idź, zrób. Jakie badania, po co? Idź, zrób. No dobra, no, poszedłem. Badanie z krwi, a moja pani doktor jest taka bardzo dokładna i bardzo więc upuściła ze mnie chyba z 5 fiolek krwi. Eee, I tak naprawdę tego samego dnia, no nie pamiętam, nieważne, pierwsza, druga godzina, więc jakby bardzo wcześnie jeszcze, bo te wyniki czasami są później, dostaję telefon, że pani doktor każe mi natychmiast przyjechać do siebie, nie? Mhm. No pytam, coś się stało? Nie, proszę przyjechać, pani doktor pana wzywa. No i kiedy przyjechałem, to dowiedziałem się i rzeczywiście też przeżyłem trochę szok, co było powodem. Chodzi o mój cukier. Tak. Norma na czczo 80-90, tak? A u ciebie? 330. Ile? 330. Mam do dnia dzisiejszego ten Wiem, wynik. że powie 170, Nie, 180. nie. 330, O, więc dostałem, no właśnie, i więc dostałem od razu informację. Pan se zdaje z tego sprawę, że pan po jedzeniu mógł mieć nawet i 500? Ja mówię, nie, no skąd? Ja miałem wszystkie objawy cukrzycowe, wszystkie. oczywiste. Częste chodzenie do toalety, często chciało mi się pić, nawet rany jak się skaleczyłem, To nie się goiły trudno, się. to nie będą się goić, oczywiście. A Tak, nie później, goiły się. słuchajcie, jak u cukrzyków, jest No, insulinooporność i później po prostu stopa cukrzycowa, odpadają tak jest. paluchy, gnicie. To są straszne sceny. Jeżeli chcecie zobaczyć, kochani, tak gwoli ciekawości, to wrzućcie się na Google stopa cukrzycowa i kliknijcie grafiki. To wtedy, kurczę, będziecie widzieli, co to jest za problem. I Słuchajcie, tak teraz, przy okazji, no, bo to jest moja działka, kilkanaście tysięcy stóp rocznie ucina się w Polsce z powodu stopy cukrzycowej. Czy widzicie na ulicach tych ludzi? Na wózkach nie, chociażby? Nie. Bo oni oczywiście, że mieszkają nie. często, bo to są starsi często ludzie, no po 60 starsi, tak 72 lata. No, i oni mieszkają w starych blokach tych czteropiętrowych, gdzie nie ma wind, często na wyższym piętrze. Kto ich Tak jest. zniesie? No Oni tak. są związani. To jest właśnie problem. Ale to tak na marginesie. No i dobrze, miałeś te 300 cukru, czy tam z groszami. I teraz zobacz, co się dzieje, nie? Ponieważ mój tato jest cukrzykiem, więc generalnie wiem, z czym to się Tak. jakby wiąże. To tak na dobrą sprawę przyszła do mnie taka najpierw refleksja, oczywiście, pierwsza myśl, o ja PRLD, nie? Czy mógłbyś E, rozwinąć ten skrót? tak, Dobra, dobra, lepiej nie, bo już nie pamiętasz. Bo już nie pamiętam. tak, bo wiesz, wolę wypikać, bo YouTube potem cię zablokuje i będą jaja. E, ale generalnie rzecz biorąc, wiesz, ona mi dała tam coś, już nie pamiętam teraz dokładnie, ale też jakieś folderki tego, żebym sobie to poczytał i tak dalej, i tak dalej. Wróciłem do domu, wiesz co, usiadłem i taka pierwsza myśl, no kurde, no stało się, no. Zapracowałem, no mój ojciec ma, no to ja też będę miał, nie? No taka kolej rzeczy przecież, nie? Albo geny takie. No tak, no właśnie. No więc wiesz, więc okej, mówię, no dobra, no podpytam tatę, jak to się robi, no będę się kłuł, dodatkowa insulina, coś tam, no tego. Mówię, no dobra, no okej, ale powiem ci szczerze, że to rosło we mnie cały czas gdzieś tam. I pamiętam, że był taki moment, aż nawet moja żona przyleciała, bo ja w pewnym momencie stałem jakby z tego łóżka i krzyknąłem, nie zgadzam się. Po prostu, nie O, zgadzam się. o, super, odkrycie.
Nie zgadzam się. Oczywiście, no wiesz, nie mając żadnego doświadczenia, nic, jakby byłem umówiony, więc poszedłem do pani doktor, zapytałem, co generalnie mogę zrobić, czy to już jest wyrok, czy to jest nie wyrok, czy to jest coś tam. Mhm. Ona powiedziała wprost, ja jeszcze nie wiem, czy to jest wyrok. To mnie też dało mi taką trochę wiarę, tak? Ja jeszcze nie wiem, czy to jest wyrok, ale mówi, na razie wszystko wskazuje na to, że to już jest cukrzyca, że tu już jakby nie mamy coś, ale ona jest bardzo, ja ją chwalę i chwalić będę, jest jak na lekarza, jest niestandardowa, jest mega dociekliwa i potrafi nie zawsze, tak jak to się mówi, kichasz antybiotyk. Nie, ona jakby widzi jeszcze coś pomiędzy. No, pozytywny przykład, tak? Tak jest, dokładnie. I jakby dała mi informację, co mogę zrobić, dała mi rozpiskę żywieniową, jak się przelicza, jakby w tym sensie, że przy cukrzycy na to trzeba zwracać uwagę i tak dalej, i tak dalej. Powiedziała mi tak, panie Marcinie, dajemy leki, bo to jest moment, w którym już te leki musimy panu dać. Mhm. Musimy, bo no wie pan, bo ona mi później jeszcze kazała tak, że ja z palca musiałem się tam, nie wiem, 7 razy dziennie kłuć, na czczo, przed obiadem, po obiedzie, przed śniadaniem, po śniadaniu i tak dalej, nie? Tak. No, chodziło jej, żeby też sprawdzić taką zależność tą No, insulinową, tak? zrobić pewną Jak to wygląda. statystykę, wyciągnąć Tak, wnioski. tak, tak. No, jakby po tym jakby 2 tygodniach, kiedy to robiłem, no powiedziała, że nie wygląda to za dobrze mimo wszystko. Mhm. Ale ja powiedziałem, bo chciała dalej jakby mnie skierować do diabetologa już i pójść dalej. Ja powiedziałem, że ja chcę spróbować. W sensie chcę zmienić dietę, chcę zmienić coś w swoim życiu, chcę zmienić, czy Mhm. możemy. No powiedziała, że okej, zróbmy jeszcze miesiąc takich jakby badań. No i tak naprawdę to jest taki punkt zwrotny, w którym po raz pierwszy w życiu nie zastosowałem żadnej diety. Żadnej. E, Ja postanowiłem, że okej, co odrzucę? Odrzucę słodkie napoje Mhm. i generalnie postaram się jakby zrezygnować ze słodyczy, ale z tą taką świadomością, że jeśli poczuję, że chcę, to zjem. Ale nie pół tabliczki czekolady, tylko jak to się mówi, ten jeden tafelek czy dwa. Tak, tak, tak. I generalnie od tego się zaczęło. Zaczęło się od tego, że tak naprawdę moja jakby, czyli to nie była dieta. Ja zmieniłem trochę styl życia, czyli jakby jadłem de facto tak jak wcześniej, ale wiesz, jest taka dieta ZP, a? Żryj połowę, nie? Tak. Więc mniej więcej ja tak zacząłem, czyli zacząłem jeść ciut mniej. Nie wiem, szliśmy na pizzę, to nie zjadłem połowy, tylko znowu zjadłem jeden kawałeczek i jakby tyle. Samoograniczanie się. Tak. Do tego, wiesz, nie rzuciłem się zaraz, wiesz, na jakieś katorżnicze ćwiczenia, tylko zacząłem od 10 skłonów, 10 przysiadów i 10 pajacyków. To były moje pierwsze ćwiczenia, które zajęły mi tam, nie wiem, 3 minuty, 5 minut, tak? I od tego momentu, bo już nie będę przedłużał, od tego momentu przez 9, tak, dokładnie, nawet taka zbieżność, przez 9 miesięcy moje postępowanie polegało na tym, że dodawałem kolejne ćwiczenia, Mhm. zwiększałem ruch. W pracy, jak miałem rozmowy telefoniczne, to nie siedziałem przy biurku, tylko wychodziłem na dwór i zacząłem spacerować i rozmawiać. Więcej ćwiczeń, mniej jedzenia i tak dalej. I całe to wszystko w 9 miesięcy spowodowało, że ja z siebie zrzuciłem 20 kilo. Piękny sukces. No ale Marcin, ale 20 to kilo. coś straciłeś, no bo jednak te ciasteczka, te małe torciczki, te słodkie Nie, napoje dobre, sok pomarańczowy na przykład, prawdziwy oczywiście. nie, Nie? nie straciłem, bo znaczy, nie może było o tyle trochę ciut łatwiej, że ja znałem picie bezcukrowe. W sensie ja nie piłem herbaty z cukrem, Mhm. bo mnie herbata z cukrem nigdy nie smakowała. Ja wolałem samą herbatę i kawę też nie słodziłem. Więc jakby miałem już dwa produkty, które są bezcukrowe, więc trochę łatwiej było mi się przyzwyczaić jakby do tego.
Ale co jest bardzo istotne? Istotne jest bardzo to, że przez te 9 miesięcy doprowadziłem do momentu, w którym sukcesywnie, ale odstawiałem kolejne leki. Mhm. Tak Mhm. naprawdę dziś, tak naprawdę dziś, praktycznie rzecz biorąc, wyniki mam jak każdy. Owszem, nie są one już idealne między 80 Mhm. a 90 na Mhm. czczo, bo został tutaj, tu jest już różnie, czasem jest 100, czasem jest 105, Tak, tak, ale to tak. też zależy od tego, wiesz, kiedy ostatni posiłek zjadłem, czy wiesz, czy jakaś była lepsza kolacja, Tak, było wyjście tak, i tak dalej. oczywiście. No, słuchajcie, też ja na wielu szkoleniach, no przecież tym się zajmuję, to jest moja dziedzina od wielu, wielu lat, więc czasami ludzie pytają mnie, proszę pana, panie Januszu, a co pan je? Ja mówię, kurczę, zaraz, co ja ostatnio jadłem? Jak byłem sam, akurat Mhm. teraz od kilku lat z mamą, więc muszę też dostosować to, co gotuję pod mamę. To są wieloletnie doświadczenia. Ale nieraz mówię, zaraz, no dobrze, ugotowałem sobie ziemniaki w mundurkach na zimno, później były, plus kapucha, posiekana jeszcze, kiszona, plus cebulka, tam ząbek czosnku, pieprz, olejki. I pan się tym najadł? No tak. Albo na przykład lato, pomidor, mój własny pomidor, O, super. fasolka szparagowa, parę ziemniaków, ewentualnie z młodych, coś tam jeszcze, jakiś tam kalafior czy coś w tym rodzaju. Ale jak to pan bez mięsa? No bez mięsa. Ale to pan nie je mięsa? Nie jem mięso. Jestem wszystkożerny, ale rzadko raczej. Mój organizm się nie dopomina, że tak powiem. Ale z drugiej strony, ja jeszcze, ludzie mnie znają w tej chwili, większość z was, wiecie ile mam lat, te 72 latka 2 stycznia skończyłem. Ja cały czas od kilkunastu lat bardzo regularnie się suplementuję odpowiednimi rzeczami. Nie są to jakieś pojedyncze, taka witamina B1, B2, bo to będzie 50 słoiczków na stoliku. To nie o to chodzi. I trzeba wiedzieć, co trzeba wzmacniać w organizmie. Ja jak na razie przynajmniej nie czuję, a też słuchajcie, bardzo mało śpię. To nie jest dobre. To jest mój podstawowy grzech, więc katuję siebie tym. Dużo pracuję, dużo piszę, jakieś artykuły, audycje, to są godziny ślęczenia. Już od paru miesięcy nie ćwiczyłem, to jest inna sprawa. Ale jak na przykład mam okres taki, że dobra, tak jak ty Marcinie powiedziałeś, Mhm. nie zgadzam się. Albo Eureka odkryłem, albo dobra Janusz, kurczę, weź 4 literki w garść i zacznij ćwiczyć. No to więc najpierw pierwszego dnia 5-10 minut przez tydzień, później wydłużam sobie o 5 minut i dalej, aż do godziny. Dużo ćwiczeń, zwłaszcza rozciągających. Mhm. Więc mam te rozciągnięcia, które no, parę razy mnie uratowały, żebym się nie rozdarł w kroku, załóżmy. No bo No tak. było to rozciągnięcie. A więc trzeba coś robić. Ale Marcin, ale tutaj jest pewien podstawowy szkopuł w tym, co mówisz. Nie do końca ci wierzę. A nie Mhm. bałeś się, czy dasz radę, czy to, czy tamto, bo wielu ludzi się boi. Czy ja dam radę? Czy to będzie dobre? Czy ja osiągnę sukces? Więc co powiedziałbyś takiej osobie, która chce coś zmienić w swoim życiu, ale się boi coś zmienić w swoim życiu? Czyli jak u ciebie wygląda taka odwaga w praktyce? W cudzysłowie mógłbym powiedzieć. Mhm. Odwaga w praktyce, w typowym życiu. Nie mówię Jasne. o odwadze, że rzucam się na 10 bandziorów. Odwaga dla siebie samego. Zmierzyć się z moim problemem. Oczywiście, odwaga to akurat jest jeden z 4 filarów, które ja osobiście sobie, że tak powiem, wypracowałem i ułożyłem. I między innymi właśnie, jeśli dobrze pójdzie, to w maju ukaże się właśnie książka 4 filary trwałej zmiany. I tam właśnie odwaga jest jednym z tych filarów. I tu świetnie powiedziałeś, że my odwagę kojarzymy z filmami z Marvela, wiesz, tam Superman i tak dalej, o Tak, Hiroshi, tak? No nie, no nie, nie, nie. Odwaga to jest czasem wyjście, to jest czasem wstanie z łóżka. Dla wielu ludzi jest to naprawdę ogromna, gigantyczna odwaga tak, stania tak. z łóżka. My bardzo często traktujemy wszystko, znaczy może nie wszystko, ale wiele rzeczy, które się dzieją w naszym życiu,
traktujemy jako pewnik. I teraz powiem coś, co między innymi właśnie powiedziałem na swoim wystąpieniu w Toruniu na konferencji Uwierz w siebie, że zobaczcie, wyobraźcie taką sytuację. Co wieczór kładziemy się spać i nastawiamy budzik. I moje pytanie, dlaczego to robimy? Oprócz tego, że się chcemy obudzić oczywiście, tak? Robimy dlatego, że wierzymy, że jutro nadejdzie i robimy dlatego, że wierzymy, że właśnie tej nocy nasze serce nie przestanie bić. Kapitalny przykład. Codziennie każdy z nas w jakiś sposób, większy lub mniejszy, korzysta z komunikacji miejskiej. Pociąg, autobus, Tak. statek, samolot. I za każdym razem, kiedy korzystamy z tej komunikacji, oddajemy swoje życie w ręce osoby, której na oczy nigdy nie widzieliśmy. I czy to nie jest wiara w to, że on nas dowiezie? To I jest tak samo jest z pewnik. W odwagą. zasadzie nie zastanawiamy się nawet. No właśnie, ale to jest akt wiary. Tak. Tak samo odwaga. Odwaga to nie jest działanie jakby wyłączając strach. Bo wielu ludziom się wydaje, że odwaga jest wtedy, kiedy my ten strach wyłączymy, lęk O, to wyłączymy. znaczy on się nie boi, to odważny jest. Tak, Guzik, prawda? ale właśnie, się boją. a właśnie tak, odwaga to jest działanie pomimo strachu. Dokładnie o to chodzi. I teraz króciutko wrócę do tego, co ty powiedziałeś, jeśli chodzi o tamten czas, czy nie miałem wątpliwości. Ja miałem mega wątpliwości. Ja jestem taki, że ja lubię, tak powiedziałem, mieć poukładane i tak dalej. Ja do tego stopnia gdzieś tam, że ja codziennie się ważyłem, co jest głupotą z jednej strony, tak, codzienne ważenie się, Tak, ale ja codziennie, wiedział? ale poczekaj, nie jestem normalny, to już ustaliliśmy, ja ważę się do dnia dzisiejszego codziennie. Robię to, kontroluję siebie w taki sposób, mi to pomaga i jeżeli mi to pomaga, to dlaczego mam zrezygnować? Ale do czego zmierzam? Że były dni, w których fajnie 0,2, 0,3 schodziło w dół, ale były dni, w których zachowywałem się tak samo, a szło w górę. No wiadomo, organizm trzymał wodę, jakby Tak. rano podczas posiedzenia obrad było mniej niż zazwyczaj i tak dalej, i tak Na dalej. tronie. Tak, na tronie. I to były właśnie takie momenty, w których o kurde, to nie działa. Nie, to już wiesz, to już taki moment, w którym zacząłem wracać do starych schematów, ale tutaj z pomocą właśnie przychodziło mi narzędzie w postaci rozwoju osobistego, tak ogólnie rzecz biorąc, które po pierwsze pozwalało mi pewne rzeczy zaplanować, pozwalało mi stworzyć jakieś grupy wsparcia, które też są bardzo istotne, ale też rozmowy na przykład z takim Januszem, czy z jakimś jakąś inną osobą, która pewne rzeczy też już przeszła w życiu, bardzo pomagają. Ja powiem ci, że kiedy już te 20 kilo w te 9 miesięcy schudłem, mówię, kurde, wow, fantastycznie, To człowiek jest już fajnie sukces wyglądam, niesamowity, oczywiste. mega. No to skoro osiągnąłem taki sukces, to może bym jeszcze schudł, co? Tak, jest, oczywiste. I tym razem już z pomocą. Tutaj już jakby nie będę mówił, bo te 20 kilo schudłem sam. Bez żadnej pomocy. Nie miałem dietetyka, nie miałem trenera personalnego, nie miałem nic. Ale pomyślałem sobie, że skoro osiągnąłem taki sukces, to ja chciałbym wyglądać, jeżeli chciałbym siebie zobaczyć, jak wyglądam tak naprawdę przy wadze no, dla mnie irracjonalnej, czyli wadze 73 kilo. O, ładnie. I zrobiłem to. Zajęło mi to tym razem rok. Tu, zobaczcie, 9 miesięcy, 20 kilo, nie? Wydawałoby się, że to tak. A kolejne 10 kilo to było praktycznie rok czasu. I dwa wnioski z tego. Pierwszy wniosek, po raz pierwszy w życiu ja widziałem mięśnie na swoim brzuchu. O. Wow, powiem ci, mam zdjęcie, zrobiłem sobie zdjęcie i mam je, ale niestety skutki pozostałe, czyli twarz, która była naprawdę straszna. No i to jest właśnie to, gdzie się popełnia błędy. Ale o tym nie wiedziałeś, bo mało kto mówi. Nawet wielu dietetyków kształconych przez ludzi, którzy zatrzymali się gdzieś tam w kształceniu,
Ja akurat się tym zajmuję, bo program, który robię, to jest w ogóle przywrócono do Polski jako program rewolucyjnego odchudzania. I teraz, i nie stajemy codziennie na wadze, tylko analizator składu ciała, gdzie tam wagę można mieć, co 2 tygodnie, bo pewne zmiany muszą nastąpić. No tak, Waga nie jest najważniejsza. Body mass index, zgadza się. wskaźnik masy ciała, tłuszcz całkowity, tłuszcz wewnętrzny, cholerstwo, że głowa mała, bardzo niebezpieczny, o czym wielu ludzi nie ma pojęcia. I poziom mięśni szkieletowych i trzeba zgrać razem z tłuszczem całkowitym i mięśnie. Ja Dokładnie. pierwszy raz wiele lat temu, czy ponad 13 lat temu stanąłem na taki analizator, no i okazało się, że mam za słabe mięśnie. Co? Mhm. Bzdura. No kawał chłopa, 2 worki po 50 kilo cementu na bioderka mogę wziąć i będę szedł, nie ma problemu. Tak ubodło mnie jako mężczyznę. No, wiadomo, jak. Wiadomo. Ja mówię, stary, do kumpla mówię, weź resetuj to dziadostwo, ten analizator cały i jeszcze raz. Jeszcze raz stanąłem i było to samo. O, jasny gwint, to o co tu chodzi? No i dopiero się dowiedziałem. Po prostu nierównowaga. Za mało mięśni w stosunku do tłuszczu. A to mięśnie wykonują użyteczną pracę. Więc trzeba Oczywiście. zbudować mięśnie, żeby zaczął być spalany tłuszcz. No i tam takie różne historie. No więc u mnie to też była ewolucja. Ja pamiętam, jak wszedłem w program, w ciągu 2 miesięcy zrzuciłem 13 kilo. Mhm. Ale ustąpiły mi wtedy, ile miałem? 50 parę lat chyba. No, jakieś 13 lat temu, poczekajcie, nie, 72, 60, tak, 59 chyba jakoś tak. Ale ustąpiły mi bóle stawów, bo bolały mnie kolana, bolały mi bioderka. Często miałem kręcze karku. Jak tu weszło na serce, to wiecie co, tak, na sztywniaka człowiek się obracał. Korzonki, czyli zapalenie wielonerwowe. To było nagminne. Tylko coś podniosłem, ale wiaterek podwiał tutaj, gdzieś tam, już po prostu korzoneczki. Od tamtej pory ja tego nie mam nic, ale trzeba było naprawdę zrobić solidną remont, rewolucję w organizmie i trzeba trzymać ten cały czas poziom, tym bardziej, że mówię, swój wiek mam, powiedzmy, no, wielu młodszych akurat no, w gorszej nieraz kondycji jest i tak dalej, i tak dalej. Ale to była praca. Dobrze, Marcinie, a teraz powiedz mi w takim układzie, bo już wiemy, na czym polega ta odwaga w praktyce, zaraz to już, o, godzinka będzie, dobra, zaraz będziemy kończyć. Takie podsumowanie ewentualnie dzisiejszej naszej rozmowy. No, kapitalnie się z tobą rozmawia w ogóle. Nie wiem, czy zdołasz akurat odpowiedzieć na to pytanie, ale spróbujemy. Jaka była, tak prawdę mówiąc, najtrudniejsza decyzja w twoim po prostu życiu i jak podjąłeś ją, to czego ona cię nauczyła? Czy możesz wyłowić coś takiego? Hmm. Wiesz co, na pewno trudną do podjęcia decyzję, bo sama decyzja może nie była trudna, ale trudną do podjęcia decyzją była ta decyzja właśnie o tym, że zawalczę o siebie, że jakby nie poddam się chorobie. Mhm. No bo tutaj właściwie też warto to podkreślić, że tak naprawdę to że przy tych wynikach, które tak naprawdę były, to jedni mówią, a może to nie była cukrzyca, może coś tam. Nie, to już był moment, w którym ta cukrzyca już była we mnie, bo ja już widziałem skutki cukrzycy, tak? Tak. Właśnie te rany, Jeżeli to się wszystko. coś Jest to, nie goi, to jest tak, koniec. No. Organizm dokładnie jest tak. po sypce. Więc jakby to była ta decyzja, która pozwoliła mi tak naprawdę odwrócić, bo dziś widzę, że to zostało odwrócone. Ale chyba najtrudniejszą decyzją rzeczywiście, którą musiałem podjąć, to była decyzja, która musiała nastąpić gdzieś około 2 lata, 2 lata po rozpoczęciu działalności mojej. Ponieważ ja jak zacząłem swoje wydawnictwo, to nie miałem magazynu, nie miałem wielu rzeczy, ale pojawił się w moim kręgu gość, który miał firmę dystrybucyjną i jakby gdzieś tam dogadaliśmy się, że on będzie moim wyłącznym dystrybutorem, czyli on miał magazyn, miał dział handlowy, miał wszystko. No i wiadomo, no cóż, no, drukowaliśmy książki, ja mu wrzucałem na magazyn, on sprzedawał i tam płacił.
ale przyszedł moment, w którym gdzieś te płatności były coraz słabsze, a moja uważność, którą wydawało mi się, że po tym rozwoju osobistym, po tym wszystkim, Mhm. a propos uważność, pierwszy filar z moich 4 filarów, ta uważność trochę się uśpiła, bo Mhm. wydawało mi się, że już skoro zauważyłem, że, że byłem chory, że wiele rzeczy wdrożyłem, że ten rozwój osobisty przyszedł, to mnie coraz bardziej nakręcało do wielu rzeczy, ale przestałem zauważać lub nie chciałem zauważać tego, co się działo, że ten mój wyłączny dystrybutor nie płacił tak jak trzeba, że zamawiał towar więcej niż potrzebował i że korzystał też z innych wydawnictw. I tak naprawdę, no to było chyba pół roku później, dostaję informację, że po prostu on ogłasza upadłość. O, Tak naprawdę towaru i jakby samego długu, bo towar jakby w większości udało mi się odzyskać. aha. Tak, Mhm. ale inaczej, to może tak, I stanąłem przed takim dylematem, bo facet wisiał mi kilkaset tysięcy złotych. Ojej. Do tego książki, to wszystko. I teraz stoję przed decyzją, co robić dalej. Czy po prostu zamykać wydawnictwo i pójść gdzieś na etat i po prostu pospłacać te długi, bo to były Tak. długi związane z drukarniami, z kredytem w banku, no bo też przecież na te wszystkie druki trzeba było się jakoś tam skredytować. Czy jednak spróbuję znaleźć magazyn, znaleźć też jakby ludzi, którzy mi na tym magazynie będą pracować, handlowców, którzy też razem ze mną to zrobią. Więc jakby tych wyzwań było dość dużo, a tak naprawdę czas uciekał, bo ja tam miałem bodajże miesiąc czasu na to, żeby móc odzyskać te książki, żeby jakby po miesiącu, kiedy syndyk wchodzi, oni tam zamykają, Koniec. pieczętują, Tak. nie mam szans. I to była dla mnie na tamten moment generalnie taka najtrudniejsza decyzja, Mhm. którą musiałem podjąć. I teraz mówisz, co ona mnie nauczyła? Powiem tak trochę kolokwialnie, ale ona mnie nauczyła, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mhm. Że jeśli tylko wierzysz w to, co robisz, jeśli pozwolisz sobie zaufać sobie, uwierzyć sobie, jeśli pozwolisz odważyć się. I to też nie szukać odwagi gdzieś na zewnątrz, bo często takie słyszę slogany: idź, poszukaj odwagi. Nie, albo znajdź odwagę. Nie. Każdy z nas, każdy, Janusz, ja, tak, tu, każdy z nas tą odwagę ma tu, tylko ona jest uśpiona, ona jest przykryta lękiem, ona jest przykryta tymi wątpliwościami, przekonaniami. I jeśli będziesz potrafić to zrobić, wiesz, nie każdy też potrafi sam sobie to, jakby sam do tego doprowadzić. Czasami niestety potrzebna jest pomoc. Ja miałem to szczęście i przywilej, że też gdzieś tam to wsparcie od znajomych było, więc pomogli mi w wielu rzeczach, ale ona była taka kluczowa, bo to dzięki tej decyzji dzisiaj możemy rozmawiać z takiego punktu, że mam te 3 marki wydawnicze, że mam swój Tak. magazyn, gabinet, działamy, żyjemy, rozwijamy się i jakby jest, a oprócz tego daje mi taką stabilizację i komfort, że ja też się realizuję właśnie jako praca z ludźmi, z rozwojem osobistym, co było gdzieś takim naturalnym moją konsekwencją tego, że 2 lata temu uzyskałem certyfikację i jakby już od tych 2 lat bardziej oficjalnie działam, choć przyznam, nie lubię określenia trener mentalny. Tak, Mhm. tak. No jakoś to się musi Ja, nazywać. To ja tak. wiem, ale powiem, Mhm. znaczy nie, ja powiem ci, że ja sobie znalazłem, bo trener mentalny, no to wiesz, no trening, trenuje kogoś, Tak, tak. ale ja nie chcę kogoś trenować. Ja Raczej korekta, wolę być przewodnikiem. przewodnik, Ja, consigliere. ja, się, ja się określam przewodnik mentalny, bo ja chcę Tak. być towarzyszem, przewodnikiem w pewnej podróży, bo największym mitem, i tutaj głośno to powiem, największym mitem, jaki jest w wielu miejscach w rozwoju osobistego, to to, że istnieje
święty graal, istnieje taka tabletka, istnieje taki przepis, ćwiczenie, które rozwiąże wszelkie problemy za ciebie. Tak jest. Otóż, drogi słuchaczu, nie istnieje Nie. taka rzecz i to ty, ty, musisz Ja, sam wykonać ja pracę. sam? Tak, tak, A sam, to no, po co pan, sam. zaraz, po co panie Marcinie mam płacić panu, nie wiem, 300, 500 zł za godzinę, 200, Nie? 50? To pan proszę wykonać za mnie tą pracę, żeby No nie. mnie Aś. zaczęło iść lepiej. Ja mogę tobie powiedzieć, co zafunkcjonowało u mnie, ale ja ci nie dam gwarancji, że to zafunkcjonuje, drogi Tak. panie, u pana. I to jest właśnie to, co jest takim, myślę, jednym z największych mitów panujących w rozwoju osobistym. Mhm. Że obiecuje się, wiesz, rzeczy, które są generalnie nie do zrealizowania, bo każdy z nas ma ma swoją indywidualną mapę. Tak, oczywiste. My możemy poszukać, jakie przekonania cię blokują. Możemy poszukać i zobaczyć, właśnie dzięki odpowiednim pytaniom, co tam leży na tej odwadze. My możemy, jak to ktoś kiedyś powiedział, jak ta cebulka z tych, Mhm. tak, obdzierać, Zobaczymy, obdzierać, co mam w obdzierać. środku. Tak. Tak, i zobaczyć, co jest w środku. Natomiast to każdy z nas musi tą pracę wykonać. Ja wiele razy słyszałem, nie tylko od znajomych, od klientów, Marcin, byłem na szkoleniu. No powiem ci, no zajebiste szkolenie, naprawdę, mega. Słuchaj, energia, taki power miałem. Mówię, kurde, super. Ale wiesz co, wróciłem do domu i słuchaj, nic się nie dzieje, nie zmieniło się nic. Tak, a właściwie wróciło to samo. Marcin, dlaczego? Ja tylko pytam, znaczy ja zadaję tylko jedno pytanie. Co z tego szkolenia wcieliłeś w życie? No i potem okazuje się, że odpowiedź brzmi, a to tak trzeba? Tak jak, słuchaj, kiedyś miałem taką przygodę i do was, kochani, też oczywiście. To było wiele, wiele lat temu. Akurat zajmowałem się trochę właśnie magnetostymulacją, ale żadnego urządzenia nie sprzedałem, ale zajmowałem się również, byłem budżetowcem i robiłem ubezpieczenia po prostu emerytalne. Weszła, to była słynna sprawa, kiedy była firma Commercial Union i Mhm, i tak dalej. No więc ja tutaj też to robiłem. No i jestem u pewnego człowieka, no i tam też wypytuję go, bo on się decyduje, zdrowie, to, tamto, siamto, wamto i tak dalej. No i tam zeszło coś, że on się tam wspomaga, a mówię, wie pan, ale też miałem tutaj takie urządzenie, kurczę, władowałem chyba prawie 10 000, cholerstwo leży. I ja tak, co? 10 mhm. 000, cholerstwo leży, a jakie zielone cholerstwo? Wiesz, ja jestem, No, lubię sobie powygłupić. No zielone, zielone. Aha, Bemer 3000. Pokaże mi pan, co tam pan ma. Przychodzi, przynosi matę elektromagnetyczną, urządzenie. Faktycznie rewelacyjne. Ja do dzisiaj mam to urządzenie. Dzisiaj oczywiście obecne, bo to jest sprzed 25 lat, dzisiejsze to jest skok jakościowy, tak mhm. z komputerami, jak z komórkami i tak dalej. Ja mówię, przecież pan ma domowego lekarza w domu. Kto panu to sprzedał? Przepraszam, jaki głąb i nie wytłumaczył. Panu tylko w to wcisnął, żeby pan Tak, miał, żeby on wziął sobie prowizję. I tak. zostawił pana i ja mu wytłumaczyłem, o co chodzi. Od razu położyłem faceta, włączyłem mu programy, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Zastosować. I teraz widzisz, bo ty mówisz o człowieku, który nic nie zmienił. Nauczyłem się na jednym ze szkoleń właśnie, gdzie uczyłem się ubezpieczeń w ogóle, tej tematyki. Był taki jeden pan, wysoko zaszedł w tym i on zawsze mówił, jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to musisz coś zmienić w swoim życiu. Brawo, Dzisiaj piękne, to pamiętam, w piękne. książkach o tym swoich piszę, ten cytat. Mhm. To Piękne. jest ważne. Inaczej powiem, jeżeli oglądaliście kultowy serial, odcinki w serialu Rancho Mhm. i tam była pani Solejukowa, to ona mówiła, nic się nie zmienia od na dupie siedzenia.
Tak, ale oczywiście, że tak. Czyli jeżeli nic nie zrobisz, co z tego, że masz menu w karcie w restauracji? Jeżeli nie posmakujesz, nie spróbujesz zjeść tej zupy, tej potrawy, to nie będziesz wiedział, się w twoim życiu nic nie zmieni. Kompletnie. Oczywiście, od samego patrzenia na menu nie przestaniesz być mniej głodny, nie? Dokładnie. Trzeba to skonsumować. Czyli mamy skonsumować nasz problem. Inna sprawa, że ja nie nazywam problemów problemami, tylko zadaniami do zrealizowania. Dokładnie, dokładnie. Do rozwiązania. To są zadania do rozwiązania, koniec, kropka. Oj, Marcinie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja czyli wiesz co, dodam tylko jeszcze jedną rzecz, że w tych czasach, w których jesteśmy obecnie, to jest wymagane wręcz od ludzi, bo żyjemy w momencie, w którym, zobacz, wszystko masz na wyciągnięcie ręki. Chcesz mieć piosenkę? Jest piosenka. Jaj. Tak. No, Tak, chcesz mieć coś tam. I mm. ludzie tak myślą, że to tak działa ze wszystkim. Chce się odchudzić, pyk, Ozempik, czy jakieś tam inna tableteczka, sru, Ojej, zażyje. to jest taka głupota ludzka. No, Słuchajcie, ja no, no naprawdę siedzę w tych tematach, to jest. Nawet miałem robić audycję na temat Ozempiku, ale w tej chwili już zaczęły się pojawiać artykuły, więc myślę, nie, bo to już będzie za jasne. dużo. Zdaje się, wszystko jest jasne. Nie da się tego, ludzie, trzeba naprawdę pewne rzeczy wypracować. Nie oznacza to, że ma być to ciężkie, to może dawać niesamowitą satysfakcję, widzieć zmiany w swoim ciele, ale pewne rzeczy trzeba zrobić. Nie ma jednej pigułki, która oczyści glebę, oczyści wodę, Ale nakłada oczywiście. rozumu do głowy i załatwi wszystkie sprawy. Nie ma takiej pigułki, trzeba to sobie raz wybić z głowy. Wszystko w temacie. Dokładnie w 100% się zgadzam i dlatego właśnie tak też dzieje się, że są ludzie, których nazywam ja kolekcjonerami szkoleń i oni będą teraz Mhm. psioczyć, że rozwój osobisty generalnie nie działa. No ale nie działa, bo nie stosujesz. Nie sprawdzasz, co działa, co nie działa. No to jest, wiesz, a propos zdrowia i żywności, to jest też taki fajny przykład. Ja w tej chwili stosuję tak zwane okno żywieniowe, nie? Jakby Tak, ja tam 8 na 16 na przykład. no, czasami to, czyli to stosuję zawsze, ale czasami jest tak, że jakby skracam jeszcze. Ale do czego zmierzam? Że obserwuję swój organizm, nie? Na przykład, no okej, wiem, że co robią węglowodany i tak dalej, to wszystko wiem. Ale czasami Węgle. mówię, dobra, okej, sprawdzam. Kupuję sobie słodką bułeczkę, zjadam słodką bułeczkę, czy tam coś innego i patrzę, co i jakie rewolucje zachodzą w moim organizmie. Tak, to się czuje, słuchajcie. Na przykład bardzo prosto ostatnio zrobiłem chleb z twarogu, z nasionami. Ładnie upiekłem, piękny chleb. Zjadłem dwie małe kromeczki i ja byłem syty przez cały dzień. Nie myślałem kompletnie o tym, żeby jeść, a weźmiesz coś słodkiego, to wiadomo, tak? Ja się śmieję, że teraz jedyną słodkością, którą generalnie jem i mam do tego słabość, to jest czekolada gorzka 85%. Jasne. E, I ją lubię Też i po lubię. prostu lubię Też lubię. i jem. No i tyle, tak? Oczywiście, żeby było jasne, jem również raz na jakiś czas, kiedy mam ochotę ciastko, pączka. E, No chyba żartujesz, pozwalasz sobie na to? tak, oczywiście. Zgodnie z moją Nawet złotą zasadą, kochani, żeby nigdy w życiu nic nie wolno było na P. Popić, popalić, pojeść i parę innych ciekawych no, rzeczy na P, jeździć. pojeździć, to po co żyć, tak? A więc wszystko wolno, byle zwolna, wszystko można, byle zwolna i ostrożna. O, w tym sensie. Jasne, też nie wiem, mówi się, że chyba Paracelsus czy powiedział, czy jemu się przypisuje, że generalnie nie ma trucizn, nie ma dobrych substancji. Generalnie są Jabłka. tylko proporcje, tak? Są proporcje. Tak, Arszenik dodawany jest gdzieś tam do jakichś tam leków, ale w małych ilości, tak? Alkohol też w niektórych przypadkach, w jakichś tam ilościach też jest potrzebny. tak. Balans, Balans, równowaga we oczywiście, wszystkim, tak? zawsze równowaga życiowa. Dobrze. Kochany, poruszyliśmy masę tematów. Mo. Jeszcze raz powtórzę, że będę ci kadził, bo tak żeśmy się umówili w ogóle, że Tak, umówiliśmy tak, się, tak, 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 że nie będziemy się sprzeczać, że będziemy sobie tak, podkiwać,
Tak było? Tak, dokładnie tak było, a nawet uwaga, wpłaciłem na konto Janusza odpowiednią kwotę, żeby No, ale mówił o nie samych będziemy superlatywach zdradzać o tej mnie. kwoty, żeby Przepraszam, to wyfiksujemy to ewentualnie. dobrze, to się wytnie, tak? To To się się wytnie, wytnie, dobrze. tak. Więc jesteś świetnym w ogóle rozmówcą, bo znaczy, kochani, czuję, że po raz pierwszy z Marcinem się spotkaliśmy, tak prawdę mówiąc, na wizji. I Tak jest. o fonii to już pal licho, ale ja poczułem przez pierwszych 10 minut wcześniejszej rozmowy przed graniem, że jakieś jesteśmy kompatybilni po prostu. Podobne zdarzenia. Tomek, przygody Tomka, ten cykl Tak jest. Szwedzkiego, te inne historie, no szokujące jest. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, żeście nas oglądali. Dziękuję przede wszystkim Marcinie Tobie, że zechciałeś przyjąć to zaproszenie, że pogadaliśmy sobie jak facet z facetem o porażkach, które prowadzą do sukcesu, o tym, że Tak nigdy jest. nie należy się poddawać, o tym, że odwaga wcale nie polega na niebaniu się, bo ja też wielu rzeczy się boję, a robię to, wchodzę w temat i koniec, kropka, bo tak trzeba, tym bardziej my, mężczyźni, tacy Tak jesteśmy, jest. zadaniowcy. Kto za mnie to zrobi, jak nie ja? Kto jak nie my, tak jak w piosence. I koniec, Tak kropka. jest. I wszystko. Także, kochani, jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że jesteście, że kanał rośnie, ale rośnie dzięki Wam, dzięki Waszym subskrypcjom, dzięki Waszym lajkom, komentarzom. No ostatnio od 2 miesięcy to zaczęło bardzo szybko jakoś iść w górę. Widocznie taki czas przyszedł, ale też rozmówcy kapitalnie się pojawili. Między innymi w wywiadach, bo wcześniej nie miałem tam taką playlistę wywiady, ale tam nie było za dużo tych prosto rozmówców, a w tej wiri mam bardzo ciekawych rozmówców. No i fajnie, a chodzi mi o to, żeby, dlaczego kanał ma rosnąć? Po to, żeby po prostu przekazywać wiedzę innym, żebyśmy wszyscy zmieniali swoją świadomość prozdrowotną, profinansową, poprawną, że tak powiem, edukacyjną i tak dalej, i tak dalej. To musimy się zmienić. Idą takie czasy, że jeżeli, jak ty mówisz, Marcinie, o księgarzach, którzy padli, bo nie chcieli się zmienić, to dinozaury muszą zdechnąć. No, ja nie To zamierzam, prawda. Marcin tak samo, wy to również, kochani. A więc trzeba po prostu zmienić swoją percepcję, świadomość, żeby żyć w zmieniającym się świecie, żeby umieć w nim żyć i rozwiązywać nasze zadania. Tak, Ostatnie pytanie mam. bo jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Jest zmienność, oczywiście, jedyna stała kosmiczna zmienność. Jak Tak, ktoś kiedyś tak. powiedział. Dokładnie nawet to zdanie jest nasze wspólne. No. Niesamowite. Przypadek? Tak zwany. To nie wytrzymam. Kiedyś taki profesor czeski, Stanisław Grof, psycholog i tak dalej, może jak obiło się też nazwisko u ciebie, powiedział, że wiecie co to jest przypadek, on od wielu lat mieszka w Stanach. Mm. Przypadek to jest wtedy, kiedy piorun trzepnie w złomowisko o powierzchni 10 hektarów i powstaje jumbojet. No tak. No, To jest przypadek. to dobre. Tak. Kochani, kochani, bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność. Marcinowi jeszcze raz, no jestem bardzo zadowolony z tej naszej dzisiejszej rozmowy. Fantastycznie się po prostu gadało. Do Ja zobaczenia. też, Janusz, jeśli mogę jedno tylko zdanie na koniec do Ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję, że nasze drogi się skrzyżowały. Dziękuję Ci też za przepiękny wywiad, w którym w ogóle dajesz wybrzmieć osobom, które są tu u Ciebie i to jest też cecha nietuzinkowa. I do zobaczenia, Januszu, Do na zobaczenia. A wspólnym naszym właśnie występie w 6 Siedlcu, czerwca w tak, na Siedlcach konferencji. będziemy na Tak, konferencji. Uwierz w siebie, będę też tam tak, prelegentem i będę mówił, tak jest. jeżeli nie uwierzysz w siebie, to będziesz miał ze mną do czynienia. No ja piąchy mam, wiecie. A ja wejdę po Januszu z Dołożysz. baseballem i powiem Dołożysz. tak, i dołożę. Tak jest. Do zobaczenia, trzymajcie się, Dobra, dzięki. cześć, pa. Cześć.